Siema, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie naprawiać Passaciora, ale ta naprawa dotyczy się wszelkich samochodów, bo będziemy naprawiać klimatyzację, jak już pewnie zauważyliście na miniaturce. Naprawiać to zbyt duże powiedziane słowo, że tak powiem, będę po prostu uszczelniał. A już mówię, o co chodzi. Słuchajcie, jak kupiłem Passaciora, miałem problemy z klimatyzacją. Bo jak zwykle kupiłem go w okresie takim chyba jesienno-zimowym, gdzie wiadomo, nie można sprawdzić, czy klimatyzacja działa, czy nie. Wydawało mi się, że działa, bo żeby nie parowały, bo klimatyzacja też działa w ten sposób, że osusza bardzo fajnie. No i tak nastały ciepłe dni, włączamy, okazało się dupa. No to pierwsze kroki, trzeba sprawdzić, co się stało. Pojechaliśmy, się okazało, że trzeba tylko nabić, nabiliśmy, klima pięknie chodziła, elegancko, po czym nabijaliśmy to chyba w czerwcu. Tak, no jakoś tak, w czerwcu nabijaliśmy. Przyszedł wrzesień, już tak pod koniec się troszeczkę jeździło. Coś tak już jakby zaczęło, kurczę, słuchajcie, mówię, co tak gorąco w tym samochodzie, klima chodzi, ale wiecie, tutaj jest klimatronik, więc mówię, może tak kurde do dupy, trochę coś jest, coś tego, no ale wrzesień, październik, jeszcze tak ciepławo było, a klima już przestała chodzić, mówię, o, jest coś do dupy, czyli czynnik gdzieś spierdzielił. No a że, słuchajcie, spierdziela przez jakieś 4 miesiące, to wyciek naprawdę jest bardzo, bardzo niewielki. Gdzieś tam może na jakichś o-ringach albo coś takiego. No i przy okazji naprawy trafika też pytałem się gościa, bo też się naprawia klimatyzacją ten mechanik, czy będzie sprawdzić, co tam się dzieje, coś tego. Opowiedziałem mu symptomy jakieś. No to on do mnie mówi, żebym przyjechał, zobaczymy. Ale jak tak niewiele ucieka, słuchajcie, to on mówi, no to niech pan że jak tak niewiele ucieka, to można dowalić co roku czynnik i ludzie tak robią, nie? Co myślę, kurde, co za mechanik, ja pierdzielę, no jak tak można? Jak można jeździć, kurde, co chwila, już licho ekologię, prawda, że ten czynnik spierdziela gdzieś tam weter. Jak tak mechanik może powiedzieć, nie? Bywał. Pukniesz pan, kurde, będzie dobrze, jeździć, obserwować. Nie, ja tak nie chcę. Tak pojechałem tym Passatem oczywiście do niego, tak przy okazji tam oględzin trafika i te sprawy. Ja tak zerknął, taką latarką poświecił, tam UV jakąś tam swoją. Prawdopodobnie chłodnica jest nieszczelna, bo taka podrdzewiała delikatnie, coś tego, sobie mówię, weź gościu, odejdź stamtąd, nie mów mi, co mam robić, tak? No i tak sobie poczytałem o jakichś uszczelniaczach i tych sprawach, słuchajcie, i znalazłem, że jest taki środek do uszczelniania, a dokładnie już wam pokazuję co, bo sobie właśnie zakupiłem. O, takie coś, jest to AC Stop Leak and Detector. Produkt jest, że tak powiem, napisane Made in USA and China, to jest dziwne, tak, produkt amerykańsko-chiński, więc no widziałem, jak ludzie w Stanach tego używali i naprawdę zdaje to egzamin. Więc dzisiaj będziemy to robić. Zakupiłem, słuchajcie, też do nabijania klimy. Widzicie, ja mam czynnik R134A. O, takie cudo sobie kupiłem. Jest tutaj czynnika, żeby was nie skłamać, nie pamiętam, 140, gdzie to było? Jest. Waga 170 gram, ale odpowiada to w rozprężeniu gazu jakieś 500, 470, coś takiego. Dlatego kupiłem dwie takie flaszki, bo Passat w wersji tej dieslowskiej ma 599 niby gramów wchodzi tego gazu. No i dodatkowo, słuchajcie, jeszcze musiałem zakupić takie coś. Jest to po prostu taki kabelek, gdzie z tej strony, o tu, przykręcamy tą puszkę, co wam pokazałem, albo uszczelniacza, albo tego, to jest takie samo. Z drugiej strony mamy łącze te serwisowe, że podłączamy do złącza serwisowego niskiego ciśnienia. To jest takie zwykłe ten. No i oczywiście manometr, nie? Manometr między tym jest. Bardzo prosty w użyciu. Macie pole zielone, niebieskie, żółte i czerwone. Jak możecie zobaczyć, no, każdy laik sobie tym napełni, więc wiadomo, że jak jest zielone, jest za nisko, niebieskie w sam raz, żółte troszeczkę za dużo, trzeba opuścić, czerwone kategorycznie za dużo. Musimy się znaleźć w przedziale niebieskim i cała filozofia. I teraz idziemy, słuchajcie, to napełniać.
Ale zanim tego, to jeszcze Wam pokażę, jak mi właśnie klimatyzacja nie działa i po tym uszczelnieniu i nabiciu. Uszczelnienie oczywiście... Aha, jak działa to uszczelnienie, że powiem. Uszczelnienie, słuchajcie, działa na zasadzie takiej, że jak macie bardzo małe mikro nieszczelności, on wypływa poprzez te nieszczelności. Oczywiście te nieszczelności muszą być małe, to nie mogą być, wiecie, jakaś locha, nie wiem, milimetrowa albo coś takiego dziura, bo wtedy to nic nie da. To jest mikro uszczelnień, mikro wycieków, że tak powiem. I tak, środek wycieka przez otwory i twardnieje, robiąc twardą skorupę i delikatnie uszczelnienie. Wiadomo, że to jest takie, wiecie, nieprofesjonalne, ale powiem Wam, że teraz inaczej powiem Wam, że w tej czwórce, którą miałem nieszczelności w układzie chłodzenia, nie wiem dokładnie gdzie. Ciągle mi płyn spierdzielał, znikał, nie wiem gdzie. Ani nie dymił na biało, słuchajcie, samochód, ani nie było nigdzie wycieków. No nie mam pojęcia, co się stało. Gdzieś jakieś tam, może na chłodnicy, może coś tam, może były jakieś mikro. I zastosowałem uszczelniacz, słuchajcie, aluminiowy. To jest taki pył aluminiowy. Wiecie co, on był bardzo tani. To wyglądało jak sproszkowane aluminium, takie bardzo, bardzo, wiecie, jak puder taki, brokat, jak brokat, coś takiego aluminiowy. I on był w takiej niewielkiej fioletce, takiej jakiejś tubce małej. I na tę czwórkę potrzebowałem, o ja z tego kojarzę, 2. I to się wsypywało do zbiorniczka wyrównawczego. I to wszystko. I powiem Wam, że jak dolewałem płyn, jak dolewałem płyn, co jakieś 2 miesiące, tam troszeczkę bywało, zawsze starałem się tam mieć, wiecie, tam jakiś tam stan porządny. Tak później, raz na 3 lata może coś tam dolałem, bo coś tam ubyło, jakaś para albo coś poszło. Także uszczelniło, bo on działa na tej zasadzie, ten pył aluminiowy, że jakaś właśnie nieszczelność jakaś była, to on tam po prostu wpływał mikro, coś tam uszczelniał, to zabijał i jak ręką odjął. Czasami, słuchajcie, takie garażowe metody są najlepsze. No, także dobra, bierzemy się za uszczelnianie tym oto ustrojstwem. Najpierw pokażę Wam, słuchajcie, jak ta klima nie działa. Ok, słuchajcie, samochód odpaliłem. Tutaj mam, widzicie, czujkę tam wsadziłem, o taką. Jeszcze wsadzę bardziej do środka, żeby było tu jeszcze, żeby było o tak, żeby nam mierzyła. I tu mamy temperaturkę, jak widzicie jest 26 stopni, ciągle rośnie. Teraz słuchajcie, włączę kompresor, patrzcie, słyszycie to syczenie? Kompresor się załączył, obroty spadły, no temperaturka, jak widzicie, dalej rośnie, nic to nie daje, bo jest zbyt mało tego wszystkiego. No. Poczekajmy chwilę, zobaczymy, czy cokolwiek spadnie. No nie, nie spada, nawet rośnie, czyli jest do kitu, więc nie ma co, idę na zewnątrz i próbujemy to uszczelnić. Zanim, słuchajcie, sobie to nabijemy, tu w instrukcji jest napisane, że auto musi być nabite przynajmniej w 1/3 gazu, więc gazu praktycznie w ogóle nie ma, więc najpierw sobie dobijemy troszeczkę tego gazu. Właściwie całą butlę wpierdzielę, chyba się nic nie stanie. A dopiero później zastosujemy to coś. I tutaj jest napisane w instrukcji tak, będę czytał z angielskiego, będę przekładał, że tak powiem. Potrząsnąć przed użyciem. Tak jest. Uruchomić silnik i nastawić maksymalne chłodzenie. Podłączyć to przez port serwisowy do portu niskiego ciśnienia, czyli flaszkę tą z uszczelniaczem trzeba najpierw tu przykręcić, później założyć, to zaraz Wam pokażę gdzie, do portu niskiego ciśnienia. I co? I podczas ładowania tego czynnika trzeba go trzymać do góry nogami w ten sposób i obracać tak od 12 do 3, tak piszą, czyli tak trzeba cały czas miętolić pewnie, nie? Aż do opróżnienia. No i to cała filozofia, więc zobaczymy, jak to będzie się brzmiało. A teraz Wam pokażę, jak się podłącza butlę. A butelkę, słuchajcie, no po prostu podłączamy tak. Najpierw trzeba to odkręcić do maksa, bo tutaj jest taki, o, może Wam wkręcę, pokażę. Dobrze, już cicho, uspokój się. Tu jest taki, jak wkręcacie, taki kolec, który wchodzi, przebija tutaj tą puszkę. I teraz tak, to trzeba wykręcić. Wkręcamy, tego nie trzeba potrząsać, więc wkręcamy sobie, tu jest taki gwincik.
O. Na maksa, bo tam jest taka uszczeleczka, wiecie. I teraz podłączamy to do portu. Widzicie, to jest specjalnie tak zrobione, że port macie przeważnie z góry podłączane, że pokażę wam, idziemy pod maskę. Muszę portu serwisowego się znowu dostać, to trzeba. Port Passatini to jest niestety o tu. Trzeba to wszystko wydobyć. O, coś takiego. I to są porty serwisowe. Tutaj mamy wysokiego ciśnienia, tu jest niskiego ciśnienia. Łatwo to rozpoznać, bo niskiego ciśnienia jest to ta większa rurka. Zresztą inaczej nie włożycie. Zobaczcie. Różnice macie diametralne. I to pasuje tu. Tu nie założycie. Widzicie? To tylko pasuje tu. Więc to sobie zakręcę. O. No i dobra. I zakładamy i napompujemy. O. Słuchajcie, i teraz widzicie, jakie mamy ciśnienie? Nie wiem, czy widzicie. Trochę to jak dupa podkręciłem, nieważne. Musimy zwiększyć troszeczkę. Uwaga, odkręcam. Przebijamy butelkę. O, przebiła się w tej chwili. Dobra, i napełniamy. Idzie w układ. Idzie to czy nie idzie? Idzie, bo jest zimny. Dobra, zeszła cała, ale widzę, że mało tego płynu. Jest na granicy. Dobra, zakręćmy, zobaczymy, co się dzieje. Dobra, idźmy zobaczyć, co się będzie działo. Oho, patrzcie, zobaczcie, co się dzieje. 13 stopni. Temperaturka spada, coś tam dobiłem, ale widzę, że ta buteleczka mała jest za mała. O, patrzcie, 11. Elegancko klima zaczęła działać. 10. Muszę teraz 15 minut. Niech 15 minut pochodzi. Więc poczekajmy trochę, niech sobie pochodzi. U mnie już zobaczcie, ile jest. 7,9, czyli klimatyzacja zaczęła chłodzić. Tutaj mam nastawione specjalnie na low, żeby nie było. Teraz przystąpimy do uszczelnienia. I znowu tak samo. Najpierw tu już widzicie, jest zaworek taki. Najpierw to trzeba odkręcić. To wkręcamy. O. Teraz idziemy odpalić samochód. Podłączamy do portu. O. Przebijamy. Nie wiem, czy widzicie to dobrze. Przebijamy to. O, i puszczamy. Ruszamy tak, jak zalecają. Do pusty. O, możecie zobaczyć. Zobaczcie. Trochę poszło, bo jest czerwone. No, już jest pusta flaszka. Flaszeczka jest pusta. Wszystko się wyssało, jest leciutka. Zakręćmy. Dobra. Niech samochód sobie troszeczkę pochodzi. Słuchajcie, niech tam się rozejdzie ten cały uszczelniacz. No zobaczymy, czy to uszczelni. Dam wam znać dopiero po sezonie. We wrześniu, czy to zdało egzamin. A najlepiej za rok. Czy ona będzie dalej działać. Jeżeli będzie dalej działać, no to wyśmienicie, no to myślę, że to wszystko zda egzamin. Jak widzieliście, na zegarze jest w dolnym zakresie tym niebieskim i tak zostawię. Skoro klimatyzacja działa, weźmy sobie na low. Zapomniałem, kurde, że miałem to zrobić na low. Niech sobie klima chodzi cały czas. Mrozi aż miło. Dobra, niech trochę pochodzi i wam pokażę.
No słuchajcie, minęło jakiś już czas. Zobaczcie. Widzicie? 3,3 stopnia, a dawało 27, także no uważam, że klimatyzacja działa. Aha, jeszcze dodatkowo nie trzeba oleju, bo to jest ta puszka z tym czynnikiem, od razu jest tam olej w sobie, także nie ma ryzyka tego, że zatrzemy kompresor albo coś takiego. Klima mrozi aż jak ta lala. Zimno w tym samochodzie się zrobiło. Na razie zostawię w tym dolnym, zobaczymy. Dopuścić zawsze w razie czego można, skoro działa, więc na razie zostawiam. Jest w dolnym zakresie, tam na tym niebieskim polu, jak widzieliście, więc na razie zostawiam. Zobaczymy, jak to będzie. Także no, udało mi się nabić samodzielnie klimę. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Dobra, no zobaczymy. Jeszcze do tego wrócimy za parę miesięcy, więc pokażę Wam, czy to na pewno działa. Taki będzie update do tego odcinka. Albo wycofam ten odcinek i jeszcze raz razem dogram końcówkę po paru miesiącach, żeby było taki komplet, wiecie? To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Dobra, a na dzisiaj to by było tyle. Taki krótki poradnik, jak samemu sobie nabić i uszczelnić klimatyzację w samochodzie. Niekoniecznie w Passacie, bo w każdym samochodzie można zrobić dokładnie tak samo. Układy są te same praktycznie, więc może komuś to się przyda, może nie. Ja to robiłem pierwszy raz. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie pierdółki pod filmem, łapeczki, subskrypcje, dzwoneczki. No wiecie, o co chodzi. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!